Przede wszystkim dziennik Reni Szpiegel jest niezwykłym świadectwem, bardzo ważnym źródłem historycznym, rzecz jasna, zapisem ostatnich lat życia młodej dziewczyny, dziewczyny niezwykle utalentowanej, niezwykle wrażliwej, też bardzo ambitnej, która stała się jedną z ofiar Holokaustu. Po Reni pozostał dziennik, który pisała w latach 1939-1942. To jest dziennik bardzo intymny, w którym zapisywała swoje różne przemyślenia, swoje najskrytsze uczucia, swoje emocje, ale też poprzez dziennik Reni Szpiegel widzimy tę okupacyjną rzeczywistość. Jako fundacja wyprodukowaliśmy 8 odcinków serii Pamiętniki Reni Szpiegel. Jest to unikalne połączenie scen aktorskich i animacji z narracją wykorzystującą fragmenty pamiętników Reni. Dziennik Reni Szpiegel ujrzał światło dzienne stosunkowo późno. On przetrwał, został przywieziony do Stanów Zjednoczonych, był w posiadaniu ocalałej matki i siostry Reni Szpiegel. Natomiast przez długi czas one nie były w stanie tego przeczytać, nie były w stanie do tego dziennika zajrzeć. Dopiero siostrzenica Reni postanowiła coś z tym zrobić, postanowiła, w momencie, kiedy zdała sobie sprawę z tego, jak ważne świadectwo jest w posiadaniu rodziny, postanowiła dziennik opublikować. Dziennik został wydany w języku angielskim, później także w języku polskim, natomiast on jest ciągle jeszcze słabo znany. I zależało nam na tym, żeby historię Reni Szpiegel, żeby dziennik Reni Szpiegel przybliżyć zarówno młodzieży, jak i dorosłym w Polsce i za granicą. Bez wątpienia największym wyzwaniem było znalezienie właściwej metafory wizualnej dla tej opowieści. Kiedy zastanawialiśmy się nad tym, jak to zrobić, doszliśmy do wniosku, że właśnie kombinowanie scen aktorskich z animacją będzie odpowiednim kluczem do tego, żeby to opowiedzieć. I to pierwszy taki projekt, w którym łączyliśmy te dwie techniki tak ekstensywnie. Ale muszę powiedzieć, że jestem z tego bardzo zadowolony. Wydaje mi się, że udało się to zrobić naprawdę na wysokim poziomie i nie tylko opowiedzieć historię, ale też stworzyć świat. Z tego jestem szczególnie dumny, że stworzyliśmy świat Reni Szpiegel. Metaforyczny oczywiście, trochę oniryczny, trochę straszny, a na swój sposób bardzo prawdziwy i świetnie pokazujący tę historię. Oczywiście łatwo byłoby zrobić po prostu film czarno-biały i stylizowany na stary. Myślę, że ten temat wymagał czegoś więcej. Myślę, że ten temat wymagał znalezienia jakiejś formy, która byłaby emocjonalnie bliżej formy dziennika i pamiętnika. Stąd właśnie te wszystkie nieostrości, uciekanie, chropowatości, rozedrganie formy powierzchu. No, kolor pojawia się czasem, by podkreślić istotniejsze elementy, czy bardziej brutalne elementy, ale no myślę, że udało się znaleźć taką formę, która by oddawała emocje dziewczynki piszącej, o ile da się oddać te emocje. Oczywiście ja sobie tylko wyobrażam, jakie to były emocje. Dziewczynki piszącej dziennik w stanie takiego zagrożenia i kiedy gruz się sypie na głowę. W czasie pracy nad tym bardzo trudnym materiałem, jakim jest dziennik Reni Szpiegel, musieliśmy podjąć pewne decyzje. Zależało nam na pewno na tym, żeby nie pójść w dosłowność i żeby tej bardzo tragicznej historii nie trywializować. Oczywiście, jako że jest to źródło historyczne, należało do niego podejść jak do źródła historycznego z ogromnym szacunkiem. Wiadomo, że ze źródłami nie możemy sobie postępować w dowolny sposób. I muszę przyznać, że ja się też wiele nauczyłam w czasie realizacji tego projektu dzięki pracy z Miłoszem, z Tomaszem, z Mateuszem, z innymi osobami. Okazało się, że można podejść do źródła historycznego z ogromnym szacunkiem, ale również w bardzo otwarty, bardzo kreatywny sposób i stworzyć coś naprawdę niezwykłego, coś oryginalnego. Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie i stworzyć coś, co ma wysoki walor edukacyjny oraz artystyczny. I actually wasn't aware of the diary or my mother's past, and I think a lot of Holocaust survivors tend to keep their secrets. So it wasn't until many years later that I knew I was Jewish and that my mother had a sister who perished in the war.
and that this diary existed. And it turns out it was in a bank vault for all these years, and my mother had never read it. And I felt that I needed to learn more about this mysterious woman who wrote a 700-page diary, and none of us knew what was inside of it. Jesteśmy również ogromnie wdzięczne Elizabeth Belak i Aleksandrze Belak, rodzinie Reni, za udostępnienie materiałów, za wspieranie nas na każdym etapie tego projektu, za współpracę z nami, wszelkie konsultacje. Było to dla nas ogromnie ważne i ogromnie pomocne i mam nadzieję, że ten projekt jest tak samo ważny dla nich, jak i dla nas i będzie służył nam wszystkim.